Zabieramy Was dziś na polską Saharę, nazywaną także największą piaskownicą w Polsce, która powstała za przyczyną diabelskiej nieostrożności. Sprawdzimy, w jakich warunkach pracowali filmowcy polskich superprodukcji z lat 50. i 60. oraz zobaczymy pozostałości po poligonie hitlerowskiego Afrika Korps. Odwiedzimy także jedną z pierwszych udostępnionych do zwiedzania jaskiń w Europie z najdłuższą w Polsce trasą turystyczną. Na zakończenie sprawdzimy, co mają ze sobą wspólnego odchody nietoperza i słynna powieść Henryka Sienkiewicza. Zabierajcie łopatki i wiaderka, ruszamy na wycieczkę. Discovery's 4 computers now have primary control of critical vehicle functions. I have to be in orbit. Discovery Houston, press to ATO. Discovery, go and throttle up. 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 Pustynia Błędowska to jedna z większych ciekawostek przyrodniczych i krajobrazowych w Polsce, położona na pograniczu województw śląskiego i małopolskiego. Nazywana polską Saharą, jest największym w naszym kraju obszarem lotnych piasków i jedną z bardziej interesujących atrakcji Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Według legend powstała za przyczyną szatańskiej nieostrożności. Otóż przed wiekami, gdy w okolicach Olkusza wydobywano srebro i ołów, kopalniane odgłosy dochodziły aż do dna piekła, zagłuszając jęki i krzyki grzeszników. A że czarci z anielskiej cierpliwości nie słyną, postanowili zasypać kopalnię piaskiem z nadmorza. Jeden z diabłów, lecąc z workiem nad Olkuszem, trafił nim niechcący w kościelną wieżę, a piasek rozsypał się po całej okolicy. W powyższej legendzie jest jednak ziarenko prawdy. Pustynia Błędowska istnieje dzięki kopalniom, a właściwie górnikom, którzy potrzebowali drewna do wzmacniania szybów. Wycinając okoliczne lasy położone na piaszczystych glebach, przyczynili się do wytworzenia specyficznego mikroklimatu z burzami piaskowymi. Pustynię pokryły nawet wydmy, a w pierwszych latach niektórzy odwiedzający mogli zaobserwować na niej zjawisko fatamorgany. Pustynia Błędowska wykorzystywana była w przeszłości jako poligon, co miało miejsce już w latach I wojny światowej oraz w okresie międzywojennym. Podczas II wojny służyła do ćwiczeń hitlerowskich formacji Afrika Korps. Do dziś można tu znaleźć fragmenty dawnych umocnień. Obecnie szkolą się na niej żołnierze z wojsk powietrzno-desantowych i korpusy wysyłane na misje pokojowe. Dziś znaczny obszar pustyni jest zarośnięty. Teren piasków z początkowych 150 km² skurczył się do zaledwie 33. Spowodowały to nasadzenia z lat 50. zeszłego stulecia. Pustynia Błędowska objęta jest kilkoma programami ochrony przyrody.
Znaleźć tu można około 350 gatunków unikalnych dla tego regionu roślin, a także wiele zwierząt spotykanych jedynie w tego typu warunkach. Pustynia Błędowska wystąpiła także w wielu filmach. W Faraonie Jerzego Kawalerowicza idealnie naśladowała tereny starożytnego Egiptu i Sahary. Wybrano ją także jako miejsce do zekranizowania przygód Franka Dolasa w trylogii Jak rozpętałem II wojnę światową. Wykorzystał ją także zespół Baim, kręcąc teledysk do utworu Nie ma wody na pustyni. Żeby przyjrzeć się dogłębnie pustyni, najlepiej wybrać się na jeden z 3 punktów widokowych. Pierwszy mieści się w miejscowości Klucze na wzgórzu Czubatka. Widać stąd doskonale panoramę pustyni aż po Dąbrowę Górniczą. Miejsce to jest szczególnie popularne wieczorem, gdzie przepięknie widać zachód słońca. Jednak nie wejdziemy stąd na samą pustynię. Można ją jedynie obejrzeć z góry. Drugi punkt widokowy, wzgórze Dąbrówka, mieści się w miejscowości Chechło. Oprócz wspaniałych widoków jest tu bezpośrednie zejście do pustyni. Na miejscu znajdują się tablice informacyjne i edukacyjne. Zobaczymy tu także ruiny schronu, pamiętającego ćwiczenia przeprowadzane przez słynnego lisa pustyni, generała Erwina Rommla. Przy odrobinie szczęścia zobaczycie także współczesnych polskich desantowców podczas skoków spadochronowych. Jednak najciekawszym miejscem jest kompleks altan, wiat widokowych i pomostów, nazywany Różą Wiatrów. Jej główną atrakcją, oprócz możliwości taplania się w piasku, jest 40-metrowe molo. To najlepiej przygotowany na turystów punkt na pustyni błędowskiej, polecany szczególnie dla osób starszych i rodzin z dziećmi, które chętnie korzystają z tej ogromnej piaskownicy. Liftoff of mission 41D, the first flight of the orbiter Discovery, and the shuttle has cleared the tower. Jaskinia Wierzchowska to druga największa jaskinia na Jurze, która posiada najdłuższą w Polsce trasę turystyczną. Jest jedną z pierwszych w Europie jaskiń udostępnionych do zwiedzania i już od samego wejścia robi niesamowite wrażenie. Bogactwo form naciekowych, urozmaicony charakter korytarzy i ślady obecności dawnych mieszkańców na pewno Was zaciekawią. Pierwsze badania archeologiczne jaskini przeprowadzone zostały w XIX wieku. Odkryto wówczas ślady paleniska, wokół którego znajdowały się duże fragmenty kości niedźwiedzia jaskiniowego, lwa jaskiniowego i hieny. Odkryto również dowody na istnienie osadnictwa na terenie jaskini w epoce neolitu. Wśród nich wyroby ceramiczne i narzędzia. Znaleziska spowodowały, że już od końca XIX wieku stała się atrakcją turystyczną dla kuracjuszy z Ojcowa i jako jedna z pierwszych jaskiń w Europie została udostępniona dla turystów. Zabezpieczono otwory drewnianą palisadą, zainstalowano wewnątrz oświetlenie z chińskich lampionów oraz przygotowano do dyspozycji zwiedzających przewodników. We wrześniu 1939 roku, po napaści hitlerowskiej, w korytarzach jaskini schronili się okoliczni mieszkańcy wraz z całym inwentarzem. Swobodny i niekontrolowany dostęp do jaskini aż do 1966 roku przyczynił się niestety do dewastacji szaty naciekowej.
Pomimo udostępnienia do zwiedzania tylko części korytarzy i komór, jaskinia posiada najdłuższą trasę turystyczną ze wszystkich jaskiń w Polsce. Prowadzi ona krętym korytarzem z zachowanymi gdzieniegdzie na ścianach fragmentami otoczaków wapiennych. Po drodze przechodzimy przez największą komorę jaskini, salę balową i salę człowieka pierwotnego, która według przypuszczeń była schronieniem dla mieszkańców w epoce neolitu. Jaskinia posiada status pomnika przyrody i jest jedną z ciekawszych, choć niestety niedocenianych, podziemnych tras turystycznych w Polsce. Jaskinia Nietoperzowa to jedna z popularniejszych jaskiń udostępnionych dla turystów na Jurze. W jej korytarzach do dziś można znaleźć kości zwierząt z okresu zlodowaceń, m.in. hieny, lwa i mamuta. Dominują tu jednak, jak wskazuje nazwa, znajdowane masowo kości nietoperzy, zarówno kopalnych, jak i tych żyjących współcześnie. Pierwsze badania w jaskini przeprowadzono w połowie XIX wieku. Jednak już wcześniej wydobywano z niej na skalę przemysłową odchody nietoperzy, które służyły jako nawóz. To dzięki tej eksploatacji natrafiono tu na 4000 kłów niedźwiedzia jaskiniowego. Niestety wydobycie spowodowało także duże zniszczenie szaty naciekowej. Kompleksowe badania archeologiczne przeprowadzono w jaskini dopiero po II wojnie światowej. Skutkowały one m.in. odkryciem obozowiska łowców sprzed 38 000 lat. W trakcie wykopalisk natrafiono także na fragmenty naczyń glinianych, narzędzia kamienne, krzemienne oraz kości pozostawione przez grupy ludzkie. We wnętrzu można podziwiać efektowne nacieki, olbrzymie kotły wirowe znajdujące się w stropie jaskini oraz ekspozycje znalezionych w niej kości zwierząt, wyrobów krzemiennych i ceramiki. Około 300-metrowa trasa jest oświetlona i zwiedza się ją z przewodnikiem. W jaskini nietoperzowej kręcone były sceny do ekranizacji słynnej powieści Henryka Sienkiewicza Ogniem i mieczem. To tutaj odgrywano sceny z Horpyną, a jaskinia stała się scenerią Czarciego Jaru.